Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Romanek i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku w końcu udało nam się uciec ze stacji Peringer? Boże, już zapomniałem jak ona się nazywała, ale chyba tak. Paragus, nie, sorry, Herbringer to był statek i tak zmerczowałem te dwie nazwy i dlatego mi to wyszło. W każdym razie, aktualnie, w sumie to praktycznie nie mamy żadnych questów, Czemu tak to jest? Bardzo ciekawe. Jedynym questem jest rebuild HK, ale oczywiście mamy aktualnie udać się na mostek, pogadać z Attonem, dlatego że lecimy na Telos, jesteśmy na pokładzie Ibn Hoka. Pogadaliśmy na końcu poprzedniego odcinka trochę z Kreją, która zgodziła się trochę nas tutaj przyuczać w byciu Jedi. Aktualnie lecimy na Telos. No i cóż, chyba bez zbędnego przedłużania właśnie tym się teraz zajmiemy, dlatego że nie ma co już na to czekać. Części do HK to pewnie zdobędziemy gdzieś tam w trakcie eksploracji. No także cóż, cały statek chyba zbadałem, prawda? Tak. No dobra, to chodźmy. Pomówmy z Attonem, bo to jest chyba nasz aktualny cel. How's our passenger? She's still aging? Panie kolego, co się kurwa z tobą stało? Dlaczego siedzisz na niczym? What a surprise. Just so you Jedi know, the whole cryptic routine isn't mysterious, it's just irritating. If you really can see the future, you should be at the Pazak table. Then she must be royalty, because she's got to be queen of the galaxy to bark out orders like that. Or maybe she's senile. I mean, how old do you think she is? She may have been good-looking once, but it takes some hard living to make creases like that. Yeah, her face looks like it was plowed by crazed Ord Mantell farmers. Don't tell me you were too distracted by her personality to notice. Whoa, all right, don't get mad at me. Hey, I didn't ask her to stay behind and get her hand cut off, okay? I mean, I appreciate what she did and all, but she could stand to lay off the insults herself, you know? Like we have a choice? It's the only place Paragus had logged in their astrogation charts. Well, if you thought Paragus was dead, then Telos is a dying world they're trying to breathe back to life. Should be there before too long. You can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. So, what happened? Don't give me that. There were plenty of times back on Paragus where a lightsaber would have been helpful. So where's yours? Oh yeah? I thought a Jedi was supposed to be married to their lightsaber. Guess I heard wrong. Were you a single hilt or one of those double-bladed Jedi? I to jest dobre pytanie generalnie, bo ja w sumie nie wiem, czy ja chcę walczyć dwoma mieczami, czy pojedynczym mieczem. To be honest. Jakby zwykle wolę chyba raczej miecz pojedynczy, niż napierdzielać dwoma mieczami. I chyba w to pójdę, to be honest. Nie wiem, czy to jest dobre z perspektywy mechaniki gry, ale chyba pójdę w pojedynczy miecz świetlny. No. Huh. Figures. It wasn't red, was it? Yeah? Unique how? Dobra, możemy sobie wybrać kolor. Albo niebieski, albo zielony. Jedi Consular Sentinel. My jesteśmy Sentinelem, czyli teoretycznie żółty powinien wybrać. Możemy też fioletowy, pomarańczowy. Ciekawe. Varadian Blade, to ciekawe. Silver. To ciekawe. Okej. No to jest dobre pytanie. Mi się zwykle najbardziej podobają też niebieskie miecze świetlne. Mówię, jesteśmy Sentinelem, bo taką klasę wybrałem. I zastanawiam się, co wybrać. Weźmy niebieski, bo nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jakoś takie coś, co gra nam zaraz da nam miecz świetlny. Nie wiem, czy to na bazie tych wyborów będzie wybrany nasz kolor i w ogóle. Także weźmy niebieski. Must have been something. Sure be nice to have it now. Might make those Sith think twice before coming after us.
Alright, forget I said anything. Like I said before, you can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. No dobra, dostaliśmy punkty jasnej strony mocy po tej rozmowie. No to co, chyba lecimy na Telos. Nie ma co tutaj już z naszymi towarzyszami gadać, bo nic nowego się od nich nie dowiemy. Tak więc już, klikamy Telos, Citadel Station. Wow, okej, ciekawe jak ta planeta wygląda. Wokół niej jest jakaś taka sfera zbudowana. Nie jest to sfera Dysona, bo sfera Dysona jest wokół gwiazdy, a nie wiem jak się nazywa sfera wokół planety zbudowana przez jakieś inteligentne formy życia. No w każdym razie, lecimy tam. Attention, this is Citadel Station Bay Control, Dock Module 126. Please remain where you are. Lieutenant Dahlgren will arrive shortly to meet you. That is all. I don't like the sound of that. If they think we caused the explosion... Uh-oh. Here comes the welcoming party. They may not know what happened, so don't blow it. I'm Lieutenant Gren, Telos Security Force. I'm under orders to take you into custody in regards to the destruction of the Paragus mining facility. You haven't been formally charged, but you will be placed under house arrest pending the results of our investigation. Due to the nature of the investigation, I have no specific timetable to offer you. In the meantime, your ship and any droids will have to be given over for safekeeping. Yes, that includes you. You are a droid, so you will be detained. In addition, we will have to take your personal arms and armor until the completion of our inquiry. Dobre pytanie. Będziemy się trochę bronić? To jest dobre pytanie. Podejrzewam, że coś tam, jakieś dowody mają, żeby nas zatrzymać. If you are cleared of any involvement, your personal effects will be returned to you. You will be held briefly in the TSF station until living quarters can be arranged, at which point you will be placed under house arrest. Do you understand? Good. My men will relieve you of any arms and armor. Please follow me. Tell me I'm not going to jail again. Okej, to ciekawe. Ktoś przyszedł pod nasz statek. Tylko nas już tutaj oczywiście nie ma. Jakaś kobieta. You will be held here briefly. Living quarters are being arranged for you and your companions as we speak. Someone will return shortly to escort you to an apartment in residential module 082. I've many matters to tend to. Your questions will have to wait. Well, we might be here for a while. Might as well get comfortable. Someone is coming. So this is the last of the Jedi. I must admit I'm a little disappointed. Jedi or no, you're the one I am pledged to kill. There is no mistaking that. The exchange is a bounty on Jedi, you know. You're worth quite a bit of money. The exchange, huh? I'm pretty sure some two-bit pistol jockey like yourself isn't one of them. Hey? I'm more than skilled enough to work for the exchange. You bounty hunters couldn't even win a fair fight. You're the cheapest, most worthless mercenary scum in the galaxy. I'd hire a Mandalorian over your filth in a second. No Mandalorian could match my skills. No Mandalorian could have been clever enough to infiltrate this station, taken the identity of one of the guards, then... Then what? Overloaded our force cage fields and made it look like an accident? You probably don't even have the guts to fight me. Pathetic. Don't think overloading your cages had not occurred to me. You're wanted alive, but I doubt anyone will care as long as I bring them your corpse. The security cameras have mysteriously shorted out. There will be no witnesses to your escape attempt.
during which I'll have been forced to kill you. By the time the TSF realize I'm not one of them, I will be far from this place. Come, Jedi. It is time to die. Hey, leave him alone. You want to fight? Then try me if you've got the guts. You have goaded me once, and you shall not do so twice. But I shall dispose of all of you eventually. And an old woman, a fool, and a broken Jedi are no match to my skills. Okej, no to mamy walkę. Raczej nie będzie ona bardzo skomplikowana. Tak naprawdę. Możemy po prostu zrobić mu krzywdę przy pomocy piorunów. I tyle. The security cameras are... What? What's going on here? Man down! Quick! Call a medic! All right, Jedi. I want you to back up slowly. Hands in front of you. Into the force cage. Cooperate, and we won't have to gun you down. Come on, Lieutenant. They've already killed... who is that? Is that Batu Rem? Rem's no assassin. Batu Rem is on leave. He shouldn't even be on the station. This man isn't him. That's something we're going to have to look into. I can tell you that it can't have been easy. We've arranged for an apartment in residential module 082. You'll stay there under house arrest until our investigation of the Paragus matter is complete. You'll be under TSF protection. I'll personally clear any visitors to your quarters, and we'll investigate this incident to the best of our ability. Officer, got Lieutenant Yima a report of this incident. She'll look into this. The rest of you come with me. We'll escort you to the apartment in 082 immediately. These will serve as your quarters for the duration of your house arrest. 2 officers will be stationed outside at all times. Again, I'll clear any visitors. There won't be another incident. But just to be on the safe side, why don't you leave us a blaster or two? I can't say. We have a ship examining what's left of the Paragus facility now, so your stay might be brief. We'll keep you informed. Now, this is a step up from a force cage, at least. If there are any problems, we'll use the wall terminal to contact you. Let's go. This isn't good. We've got to get off this station. No to jest raczej dobry pomysł, chociaż nie wiem, czy uda nam się stąd uciec generalnie. What do you think the TSF is going to find at Paragus? That could bring the Sith... You know what? Forget it. As long as we're trapped here, it doesn't matter. We cannot stay in any one place too long, but our path has brought us here for a reason. I must meditate on this. In the meantime, we should rest. Yeah, you go ahead and meditate. As for me, I could use some sleep. No dobra, to nie mamy za bardzo opcji, idziemy odpocząć, jesteśmy w domowym areszcie, czyli też chyba nie możemy w ogóle z tego pokoju wyjść. Czyli wiele nie zrobimy. Ale dobra, ktoś do nas dzwoni, pewnie będziemy mogli także z naszymi towarzyszami zagadać, tak więc zobaczmy, zacznijmy od Ottona. You seem pretty calm. It's almost streaming off of you. A lot calmer than you were on Paragus when I first met you. Well, it's good to see. You're a nice counterbalance to that old witch back there. O, mogę z nim zagrać w pazaka. Alright, what did you want to know? Alright, but I'm out of credits, so it's Republic Senate rules. That's where we waste a lot of time trading cards and trying to beat each other. But in the end, nobody wins. Everybody loses, and nobody accomplishes anything. It's like stalemate, except the goal is to pass time until the audience gets bored and leaves. Sure, shouldn't be a problem. It's basically a numbers game, but I can give you the ground rules. Dobra, note, the rule for Pazak will show up in your completed quest section. O, to ciekawe. No dobra,
Before each Pazak match, you must select 10 cards to form your side deck. 4 of these cards will be randomly drawn to your hand. Okej. Spoko. Ja ogólnie nigdy w Kotorze w Pazaka nie grałem, także do końca nie wiem, jak w tą grę się gra, do tego może się nauczę. I to będzie właśnie dobra okazja. A basic Pazak deck has 2 of each card number +1 to +5 available to create a side deck. You will find other side deck cards as you will play. Okay. Spoko. Select 10 cards from your side deck now. No dobra. Aha, dobra, to ja i tak mam chyba 10 tylko kart, także muszę wziąć wszystkie. Tak jest. No dobra, tak. The objective of the game is to have your face up cards total higher than your opponent's hand without exceeding the total of 20. Okay. If a player's total is greater than 20 at the end of a turn, a boss, the opponent wins the set. A player must win 3 sets to win the match. Okay. Dobra. First player draws a card from the main deck and plays it face up to begin their turn. This is done automatically. Okay. Czyli rozumiem, że ja mam 8. No dobra. No to mogę wziąć sobie, powiedzmy, 6. You can only play one hand card each turn. Playing a hand card is optional. You will get more than the 4 hand cards you start. Aha, dobra. No dobra. Spoko. Aha. Czyli mam zakończyć turę? Chyba tak. Your opponent uses the same rules you do. Each turn they draw a card and then they have option to play a hand card. Ok. Dobra. Mamy 13. Dobra. Mogę dać 6 i stępnąć i teraz on musi mnie ewentualnie przebić i mnie przebił niestety. If a player total is exactly 20, then they automatically stand. Okej. No dobra, jest on wygrał. The match will continue until one player. Dobra, no okej. Aha, dobra, i te 4 karty mam już jakby na zawsze. No dobra. 12, 19, ok, +1 i to wygraliśmy. Spoko. Aha, tylko że on jest też. No dobra. Zagrajmy dalej, bo ja chciałem się tego nauczyć. Nie wiem, po co jest zmniejszanie. Znaczy, dobra, wiem, po co jest zmniejszanie. Po prostu gdybyśmy trafili dużą kartę. O! Ciekawe, trafiliśmy idealnie 20. Pytanie, czy przeciwnik znowu wyrówna? Nie. Dobra, udało nam się wygrać, ok. Zagrajmy to do końca. Jestem ciekaw, co się stanie. Skończmy turę. Zobaczmy, czy się trafi 5. Skończmy turę. A, dobra, niestety ma exactly 20. A ja mam za dużo. Ale mogę dać tą 4 i wyrównać, ok. Czyli znowu mamy remis. Czyli to jest trochę w sumie gra na szczęście, jakby nie patrzeć. No dobra, gramy dalej. I mogę dać -3. Dzięki temu wygrałem set, ale nie mam już kart na ręce. Czyli ogólnie wygranie tego raczej będzie trudne. 17. Dobra, ja standnę. Zobaczymy, co się stanie. No niestety przeciwnik to wygrał i on ma jeszcze jedną kartę, czyli on może sobie łatwiej tutaj coś zrobić. Niestety nie mogę. O, dobra, no to niestety ja już przegrałem. Dobra. Ale dobra, przynajmniej mniej więcej wiem chyba, jak to wygląda. False Batu Bonus Mission. A, dobra, trzeba zbadać to. Jesteśmy aresztowani. Ibon Hawk ID. Okej. No i oczywiście rebuildowanie haka. Mogę spróbować z nim zagrać tego pazaka? Czemu nie? Zobaczmy. Sounds good to me. I'll deal. Zagrajmy jeszcze jeden mecz, spróbujmy. Okej, dobra, mogę sobie wybrać karty, które mam na ręce. Wydaje mi się, że te nisko... Zresztą i tak, dobra, bo mamy... Tutaj mam tylko 10, nie mam więcej kart, czyli tak czy siak muszę tą ręką zagrać. Dobra, zobaczmy, jak mi tym razem pójdzie. Jak mówię, to jest tak naprawdę trochę gra szansy i na jakieś, wiecie, blefy, nie blefy. Dobra. 14, kończymy turę, jest remis. Oponent już nam stegował. Dobra, także ja mogę zrobić tak i wygrać. Spoko. Zaczęliśmy od 10, zaczęliśmy od 7. Dobra, ja zrobię tak. O, i wygrałem kolejny set, super. Znaczy wiadomo, to jest pierwsza jakaś tam możliwa w ogóle gra, czyli pewnie tutaj gra mi mocno daje. Kurde, skończyć turę. Wiecie co, dobra, ja dam te +2 i zrobię stand.
No i dobra, niestety. Zrobił to dobrze. Dobrze mu się wylosowało. Dobra, 16. No gramy dalej. Teraz to nie ma co. Mogę dać te -4. No i dobra, zrobię standa. O, co ciekawe, wyremisowało się. Coś czuję, że mogę to przegrać. Tak naprawdę dużo zależy od tego, co mi się trafi. Okej, on ma 19, ja niestety nie mam już nic. Przegiąłem. O, ma 20, no to przegrałem. Niestety. Chociaż no jeszcze mogę zremisować, ale nie. Dobra. No to niestety przegrałem. Dobra, ale nie ma co więcej z Atonem, myślę, grać. Pogadajmy jeszcze z Kreją. Yes. Have you come with questions? Very well. What is it that drives you? Dobra, okej, mamy bardzo dużo tej rzeczy, które możemy zapytać. To lecimy co? Po kolei, nie? I confess its nature eludes me as well, but the bond is strong and its roots run deep. It seems that at times of stress and pain, if they catch us unawares, then the pain is transmitted between us. When battle is upon us, I suspect our minds are prepared enough to shield each other from the pain. I think we shall not have a repeat incident of what happened at Paragus. It seems the force flows easily between us. When one of us manipulates the force to heal or strengthen ourselves, the other is aided as well. Aha, dobra, no to już mieliśmy chyba. A powerful technique indeed, though, as we have noted... Także to sobie skipniemy, generalnie. Very well. Zapytajmy o miecz świetlny. Indeed. A Jedi tool and a Sith weapon. And why do you need such a thing? Then listen to me. There is much weight, much craving attached to such a tiny thing of light. For the male, it seems to have an inordinate importance. But we shall leave such male preoccupations for philosophers and cultural historians. A lightsaber, any weapon, only achieves worth in how it is wielded, in the effort, in the struggle of one who holds it. Such a weapon does not make a Jedi or a Sith, and at times it makes them much, much less than they are. The knowledge has already been imparted to you. Upon our journey, the pieces shall fall into place. Very well. What is it that drives you? O co jeszcze mogę ją zapytać? Lightsaber forms. The Jedi practice many forms, many styles of lightsaber combat. It is good to know them, but not to rely on them. You may have already felt the Shicho. The simplest of the forms return to you as your skill and perceptions have returned. Others may come with time, with experience. Very well. What is it that drives you? I jeszcze możemy zapytać o jakieś formy mocy. Very well. Of which did you wish instruction? Aha, nie mamy nic, no dobra. Ask, and I will answer. Co my tu jeszcze mamy? O, możemy ją o to zapytać, czy jest Jedi, czy jest Sithką. O, właśnie. Does it matter? Of course it does. Such titles allow you to break the galaxy into light and dark, categorize it. Perhaps I am neither, and I hold both as what they are, pieces of a whole. Know that I am your teacher, and that is enough. Okej, możemy zrobić Intelligence Challenge. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale spróbujmy. What do you wish to hear? That I once believed in the code of the Jedi? That I felt the call of the Sith? That perhaps once I held the galaxy by its throat? That for every good work that I did, I brought equal harm upon the galaxy? That perhaps what the greatest of the Sith Lords knew of evil they learned from me? What would it matter now? There is only so much comfort in knowing such things, and it is not who I am now. O proszę, mamy jakiś filmik pokazujący historię Krei. O proszę. Chyba go nigdy nie widziałem, mam wrażenie. There are dark places in the galaxy where few tread, ancient centers of learning, of knowledge, but I did not walk alone. To be united by hatred
is a fragile alliance at best. But my will was not law. There were disagreements, ambition, and hunger for power. There are techniques within the Force against which there is no defense. I was cast down, stripped of my power, exiled. I suffered indignities and fell into darkness. Learn from me, my mistakes, and use that knowledge to become greater than I. That is all I ask of you, and that is all I desire. In you all my hopes rest, for the future, for the Force. No dobra. Czyli się okazuje, że ona była mistrzynią tego sita. Przynajmniej tak to wyglądało na tym filmie. No cóż. If it means so much to you, then this I swear to you upon my life, upon our lives, that when your training is complete, I will answer everything. There shall be no more shadows between us, only truth that exists between master and apprentice. Ask, and I will answer. No dobra, nie będziemy tego używać, bo już tak naprawdę dowiedzieliśmy się, czego mogliśmy tak naprawdę. I know of them, yes, and how much like beasts they had become. Combined, united against the Jedi, they command legions of Sith. But above these legions there are 3 who must be stopped. As long as any one of them lives, then we, and all life, are doomed. One bathes in pain, feeds on it for sustenance. The other has ceased being a living being, so consumed by hunger that he has forgotten his own flesh. And the last is a creature of betrayals, for without such things there is no hope. Okej. Sion. Okej, czyli to jest ten Sith, którego chyba spotkaliśmy. Yes, of pain he has learned much. Of knowledge, of teaching, he knows nothing. Like the others, he was spawned by the horrors of the Mandalorian Wars. He exists solely to spread his pain to all Jedi everywhere. Even now she is difficult to see. She must remain hidden for now until the time is right. If not, then all our efforts will be for nothing. In this you must trust me. If she is exposed too soon, then this war will be over before it has begun. Okej, czyli mamy niby trójkę, zapytałem się o dwójkę, ta jakaś trzecia ma się później ujawnić. No cóż, dobra. Ask, and I will answer. No dobra, czyli chyba nic więcej nie mamy. Dostaliśmy nieco wiedzy, a także punkt jasnej strony mocy. Dobra, odbierzmy jeszcze to połączenie, zobaczmy, co będziemy musieli w następnym odcinku robić. Chociaż dobra, mamy jeszcze level up, to najpierw wydajemy punkty, czyli w takim razie nie będziemy tego w tym odcinku odbierać, żeby go znowu nie robić jakiegoś dłuższego. Co możemy sobie wziąć? Mamy 1 punkt. Wszystko jest na razie za 1 punkt chyba. Inteligencja. Tutaj punkty przy levelu. Wisdom to chyba daje do mocy, tak. Generalnie. No i charyzma oczywiście. Pójdę chyba w tą wiedzę, pójdziemy dosyć mocno w moc. Przydajmy sobie Wisdom. Jeśli chodzi o skilla, to wiadomo wszystkie, które już mamy do góry wzięte, sobie jeszcze bardziej podmaksujemy. Nad tym stealthem się cały czas zastanawiam, czy w niego iść, ale na razie treat injuries. Przy następnym levelu już chyba nie będę mógł dać to 1 punkt, bo mam treat injuries dosyć mocno wymaksowane. I moce, zobaczmy co mamy w mocach.
Czy coś ciekawszego, lepszego? Coś lepszego przeciwko droidom? Póki co jeszcze jakichś lepszych, ofensywnych mocy nie bardzo. Frau Saber się na pewno przyda, ale dopiero jak będziemy mieli miecz świetlny. To depchnięcie, to nie wiem, czy jest jakieś dobre. Co my tu mamy? Force Body. Their own health. No nie, tego raczej nie chcę, bo to zużywam życia. No tutaj jakieś mam Battle Meditation. Daje jakieś tam lepsze buffy. Ale czy to jest mi potrzebne? Bo ja generalnie raczej będę zapominać, żeby korzystać z tych mocy, dlatego tak niekoniecznie jestem jakiś bardzo przywiązany do tego. Affects mind. Enables persuasive use of force. O! Dobra, to potrzebujemy. Dodaję opcje dodatkowe w konwersacjach. To jest dosłownie mind trick. Spoko. Ale dobra, moi drodzy, na ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku odbierzemy to połączenie, no i co, zajmiemy się pewnie eksploracją tego Citadel Station nad Telos. No i zobaczymy, jak dalej się ta cała historia potoczy. No a tak jak mówiłem w tym odcinku, to było tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.